Ten człowiek całe swoje dorosłe życie poświęcił na dokumentowanie niemieckich zbrodni. To właśnie on przesłuchiwał takich zbrodniarzy jak Amon Goeth, Rudolf Hess czy Josef Bühler, którzy dzięki umiejętnościom prokuratora przekazali wyjątkowo cenne informacje. Jak przebiegała historia polskiego łowcy nazistów? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Legal Parrot. Legal Parrot to ewolucja papierowych kodeksów. Wyszukiwarka, która rozumie Twoje pytania i ekspresowo znajduje przepisy w aktualnej bazie ustaw. Zobacz, jak łatwym w obsłudze narzędziem jest Legal Parrot. Po prostu wybierz ustawę, wpisz swoje zapytanie, otrzymaj swój przepis. Już teraz uzyskaj dostęp do bezpłatnego konta testowego Legal Parrot w wersji alfa przez stronę legalparrot.app. Aplikacja jest produktem we wczesnej fazie rozwoju, a twórcom zależy na informacji zwrotnej. Link do aplikacji znajdziecie pod filmem. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest użytkownik o niku Ezio Auditore da Firenze. Jan Zen urodził się 22 kwietnia 1909 roku w Tuszowie Małym, niewielkiej miejscowości zlokalizowanej nieopodal Mielca. Jego przodkami byli niemieccy kolonizatorzy, sprowadzeni na tę ziemię po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej. Przyszły prawnik wychowywał się już w wolnej Polsce, gdzie ukończył wszystkie szczeble edukacji oraz brał czynny udział w życiu politycznym. W 1933 roku Jan Zen uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął pracę w zawodzie, która nawiasem mówiąc, początkowo nie przynosiła mu większej satysfakcji. Dopiero posada w sądzie okręgowym i sprawa Bolesława Drobnera, socjalisty zatrzymanego za sprawą serii odczytanych przez niego prelekcji wychwalających Związek Sowiecki, pozwoliła Zenowi rozwinąć skrzydła. Zen pracował wtedy pod opieką Mariana Restorfa, który uchodził za najlepszego sędziego śledczego w Krakowie i niewątpliwie inspirował młodego prawnika do poszukiwania nowatorskich form prowadzenia śledztw. Wiosną 1938 roku Zen zdał egzamin sędziowski, a jego pierwsza duża samodzielna sprawa, czyli śmierć 3 lekarzy w pożarze, uświadomiła mu, że droga do absolutnej prawdy prowadzi przez wykorzystanie nowatorskich nauk, takich jak medycyna sądowa czy toksykologia, których wykorzystanie w ówczesnym czasie nie było tak oczywiste. Obiecującą karierę przerwał wybuch II wojny światowej. 6 września Kraków został zajęty przez Wehrmacht, a nad Polską zaczęła rozpościerać się najpierw wojskowa, a następnie cywilna okupacja niemiecka. Teoretycznie nic nie stało na przeszkodzie, aby Zen kontynuował pracę prawnika, wszak byli oni niezbędni do badania spraw stricte polskich, którymi Niemcy na ogół się nie zajmowali. Przezorny prawnik wiedział jednak, że praca w okupacyjnym wymiarze sprawiedliwości narazi go na naciski ze strony okupantów związane z jego niemieckim pochodzeniem i nakłanianiem go do tego, by ten podpisał niemiecką listę narodowościową. Zen przestał więc pracować jako prawnik, a rozpoczął pracę w charakterze sekretarza. W miesiąc po opuszczeniu Krakowa przez Niemców Jan Zen zgłosił się do pracy w krakowskim sądzie okręgowym, w którym wykonywał pierwsze obowiązki związane ze ściganiem niemieckich i austriackich zbrodni. 6 kwietnia 1945 roku dołączył zaś do Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Jednym z pierwszych i głównych zadań komisji było zbadanie terenu dawnego obozu Auschwitz oraz przeanalizowanie dostępnych materiałów, które mogłyby posłużyć jako dowody w sprawach przeciwko niemieckim zbrodniarzom. W tym celu m.in. prowadzono rozmowy z byłymi więźniami, którzy ze względu na zły stan zdrowia musieli pozostać na miejscu pod opieką lekarską. Ponadto gromadzono dowody oraz prowadzono oględziny budynków obozowych. Jeszcze przed wstąpieniem w szeregi komisji Zen doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak wielką wagę mają i będą miały pozostałości obozowe. W związku z tym słał prośby do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby za wszelką cenę nie dopuścić do ich zniszczenia. Warto bowiem pamiętać, że wraz z zakończeniem wojny pozostawienie tych miejsc nie było znowu takie oczywiste. Nie dość, że nowe komunistyczne władze często adaptowały je na własne potrzeby, przetrzymując w barakach obozowych m.in. żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, to co gorsza, dopuszczały się po prostu niszczenia tych miejsc, ich grabieży, a Sowieci na dachu jednego z krematoriów Auschwitz urządzili nawet potańcówkę.
Dzisiaj wydaje się to kuriozalne, a nawet odrzucające. Wszak o tym, jak bardzo ważne w zrozumieniu zagłady i II wojny światowej są takie miejsca jak Auschwitz czy Majdanek, świadczą przecież nasze własne emocje, które posiadamy, gdy zwiedzamy te niezwykle ważne miejsca. Nie inne emocje towarzyszyły członkom komisji. Jak zapamiętała protokolantka Krystyna Szymańska, byłam przerażona wszystkim, co zobaczyłam w Oświęcimiu. Duże wrażenie zrobiły na mnie ruiny krematoriów i inne obiekty obozowe. Szczególnie jednak głęboko poruszył mnie widok byłych więźniów, mężczyzn, kobiet i dzieci. Przebywali oni w szpitalu zorganizowanym na terenie obozowym przez Polski Czerwony Krzyż. Niemal wszyscy byli okropnie wynędzniali, schorowani, wycieńczeni fizycznie. Cenna dokumentacja związana z historią i funkcjonowaniem obozu Auschwitz była albo wywożona przez Sowietów, z którymi kontakt był wyjątkowo trudny, albo wprost walała się po terenie obozowym. Na pogorzelisku jednego baraku znalazłem na przykład kwestionariusze z przesłuchiwania więźniów, gdzie indziej znowu natrafiłem na plany obozu, wspominał Jan Zen. Jak zapamiętała z kolei cytowana wcześniej Szymańska, wydobywaliśmy akta obozowe nawet ze śmietników i kloaki. Wkładaliśmy je do dużych papierowych worków. Od czasu do czasu były one przewożone naszą ciężarówką do Krakowa. Dopiero po takim, skądinąd bardzo chaotycznym gromadzeniu dokumentacji, członkowie komisji mogli przystąpić do oszacowania jej wartości, która niejednokrotnie okazywała się wprost kolosalna. Dobra znajomość niemieckiego pozwalała na szybkie prowadzenie kwerend, po których prawnicy mogli rozpocząć kolejny etap na drodze do powojennych rozliczeń. Etapem tym była ekstradycja zbrodniarzy do Polski, a następnie ich dokładne i umiejętne przesłuchanie. Przesłuchania stanowiły jeden z głównych filarów działalności Jana Zena, który wprost do perfekcji opanował schemat rozmowy ze zbrodniarzami. A warto zauważyć, że przed obliczem krakowskiego prawnika stawali nie lada zwyrodnialcy. Dostęp do zbrodniarzy nie należał jednak do rzeczy prostych. Niemieccy i austriaccy przestępcy celowo oddawali się w ręce władz amerykańskich, licząc na to, że nie będą musieli odpowiadać przed sądami państw, na terenie których popełnili okrutne zbrodnie. Wielu z nich udało się dostać w ręce aliantów, a następnie prowadzić z nimi mniej lub bardziej udane gry, dzięki którym uniknęli wymiaru sprawiedliwości, a nawet przechodzili na służbę do niedawnych wrogów. Mimo wszystko to sami Brytyjczycy i Amerykanie zaproponowali Warszawie, by ta przysłała swoich przedstawicieli celem ścigania zbrodniarzy. Tym samym w lutym 1946 roku została powołana Polska Misja Wojskowa Badania Niemieckich Zbrodni Wojennych. W jej skład weszli przede wszystkim wojskowi, ale również cywilni prawnicy, w tym Jan Zen oraz Edward Pęchalski. Pod koniec marca misja dotarła do Niemiec. Podzieliła się na dwie grupy. Jedna pojechała do Bad Oeynhausen, a druga do Wiesbaden. Tam przeprowadzono kompletną analizę otrzymanych dokumentów, po których nastąpiło wypisywanie wniosków o ekstradycję, a równolegle prawnicy jeździli do obozów internowania celem poszukiwania zbrodniarzy. Poczynione prace szybko przyniosły pożądane efekty. Już 30 marca 1946 roku na warszawskim Okęciu wylądował samolot z dwoma pierwszymi zbrodniarzami wydanymi Polsce przez Amerykanów. Byli to namiestnik Rzeszy w tzw. kraju warty Arthur Greiser oraz szef dystryktu warszawskiego Ludwik Fischer. 25 maja przetransportowano zaś kolejnych 9 Niemców, pośród których znajdował się m.in. Józef Bühler oraz Rudolf Höss. Z kolei 3 dni później na lotnisku w Warszawie wylądował transport zbrodniarzy, wśród których znajdował się sam Amon Goeth. Ów Wiedeńczyk nie zajmował co prawda wysokiego stanowiska w narodowo-socjalistycznej hierarchii, jednakże zbrodnie, których się dopuścił, okrucieństwo, którym się wykazywał, spowodowały, że nazwisko Goeth bardzo szybko stało się synonimem zła. Komendanta obozu Plaszow, biorącego udział m.in. w krwawej likwidacji krakowskiego getta, przetransportowano z Warszawy do Krakowa, gdzie osadzono go w więzieniu przy ulicy Montelupich. Kilkudniowy proces przeprowadzono zaś w gmachu sądu przy ulicy Senackiej, gdzie podczas okupacji mieściło się więzienie oraz miejsce kaźni. Proces zakończony karą śmierci poprzedziły oczywiście przesłuchania, podczas których Jan Zen wykazał się bardzo nowatorską formą, bardzo nowatorskim sposobem obcowania z tymi zbrodniarzami. Nie byli oni przetrzymywani w jakichś fatalnych warunkach, wręcz przeciwnie. Dostali pojedyncze cele. Dostali do tego krzesło, biurko, kartki papieru oraz ołówek, a jeśli mieli takie życzenie, otrzymywali również prasę oraz książki. Celem Zena było stworzenie na tyle dobrych warunków, aby zbrodniarze dali się raczej nakłonić do rozmów,
a tym samym uzupełnić ustalenia śledczych. Ponadto wiedziano, że na sali sądowej będą zagraniczni obserwatorzy, więc utrzymanie oskarżonych w dobrej kondycji mieściło się w interesie powojennych władz. Co prawda oskarżeni, w tym Amon Get, zazwyczaj zaprzeczali stawianym im zarzutom. Jednakże mimo to, przy fenomenalnej znajomości języka niemieckiego przez Jana Zena dawali się wciągnąć w różne rozmowy. Odpowiadali dość chętnie na stawiane pytania, a odpowiedzi te, jeśli oczywiście pytania były umiejętnie zadane, pozwalały na rozwikłanie niejednej zagadki. Liczba materiałów dowodzących zbrodni Goetha była olbrzymia, co w połączeniu z relacjami świadków przyniosło jedyne możliwe zakończenie jego sprawy – wyrok śmierci przez powieszenie, który wykonano 13 września 1946 roku. Komendant K.L. Plaszow nie okazał skruchy, a jego ostatnie słowa brzmiały Heil Hitler. Po zakończeniu procesu Amona Geta przyszła kolej na następnego zbrodniarza, który nie dość, że okazał się bardzo skłonny do rozmów, to jeszcze okazał skruchę i przyznał się do zarzucanych mu win. Tą osobą był nikt inny, tylko komendant obozu Auschwitz Rudolf Höss. Höss był przez Zena przesłuchiwany kilkanaście razy jesienią i zimą 1946 i 1947 roku. Komendant obozu, jak zapamiętał prawnik, zeznawał chętnie i udzielał wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania przesłuchującego, w zasadzie zgodnie z prawdą. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie inteligentna strategia zastosowana przez Jana Zena oraz wiedza, jaką ten nabył podczas swoich wizyt w Auschwitz, gdzie przeanalizował plany krematoriów, odnalazł puszki po cyklonie B oraz przeprowadził nierzadko bardzo trudne rozmowy z dawnymi więźniami. Höss w zasadzie niczemu nie zaprzeczył. Wylewność komendanta została też zwieńczona czymś w rodzaju autobiografii, którą ten napisał w więziennej celi. Została ona wydana w 1956 roku pod tytułem Wspomnienia Rudolfa Hössa, a wstępem opatrzył je nikt inny, jak właśnie Jan Zen. Publikacja wzbudziła ogromne emocje, a Paweł Jasienica podkreślał, że otrzymaliśmy do rąk książkę, która na pewno przejdzie do historii jako jedyny w swoim rodzaju i absolutnie niepowtarzalny dokument. O wiarygodności Hössa świadczy bardzo dobitnie jedna rzecz. Otóż w trakcie jego procesu i wiele dekad po zakończeniu tego procesu podawano liczbę 4 milionów zamordowanych w obozie Auschwitz. Sama liczba była niejako wypadkową nacisków strony sowieckiej, która chciała jak najbardziej zdemonizować niemieckiego okupanta. Tak czy inaczej Höss podawał, że taka liczba byłaby niemożliwa, że maksymalnie w obozie Auschwitz zamordowano 1,5 miliona osób. Dzisiaj wiemy, że liczba podawana przez Rudolfa Hössa była bardzo bliska prawdy. Spirala zbrodni, w której uczestniczył Höss, spowodowała, że on również został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 kwietnia 1947 roku na specjalnie przygotowanej szubienicy. Komendant szedł wyprostowany, nie wykonywał żadnych teatralnych gestów, a w pożegnalnym liście do swojej żony napisał: dopiero tu, w polskich więzieniach, poznałem, co to jest człowieczeństwo. Mnie, który jako komendant Oświęcimia sprawiłem narodowi polskiemu tyle bólu i wyrządziłem tyle szkód, okazywano ludzką wyrozumiałość, co mnie bardzo głęboko zawstydzało. Sprawa komendanta nie była ostatnim słowem w rozliczeniach zbrodni Auschwitz, a 7 miesięcy po przeprowadzeniu egzekucji Hössa w Krakowie przed Najwyższym Trybunałem Narodowym stanęło 40 dawnych członków załogi obozu. Na miejsce procesu, który trwał blisko miesiąc, wybrano gmach krakowskiego Muzeum Narodowego przy Alei 3 Maja, który podczas okupacji pełnił funkcję niemieckiego kasyna. Przed obliczem Trybunału stanęli wtedy m.in. Arthur Liebehenschel, Erich Münsfeld czy Maria Mandl. W przypadku tych oskarżonych sprawa była naprawdę bardzo trudna. Mimo obfitego materiału dowodowego zaprzeczali oni popełnionym zbrodniom, umniejszali swojej roli albo zrzucali odpowiedzialność na innych, głównie zmarłych. Tę nazistowską omertę zerwał bodaj tylko Erich Münsfeld, szef krematoriów na Majdanku i w Auschwitz, który przyznał się m.in. do tego, że był świadkiem zabijania więźniów przy użyciu cyklonu B, co stanowiło istotny głos w dowodzeniu niemieckiego ludobójstwa. Proces zakończono 22 grudnia 1947 roku. Spośród 40 oskarżonych 23 skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano na 21. Pozostali oskarżeni otrzymali kary od kilku do kilkunastu lat więzienia. Jedna osoba, Hans Münch, została uniewinniona. Kolejnym ważnym procesem w powojennych rozliczeniach była sprawa Józefa Bühlera. Ten szerzej nieznany morderca z Zabiórka
Był w olbrzymim stopniu odpowiedzialny za kwestie prawne w generalnym gubernatorstwie, będąc zarazem szefem rządu tego tworu. Bühler brał również udział w słynnej konferencji w Wannsee, na której reprezentował swojego bezpośredniego zwierzchnika, czyli generalnego gubernatora, Hansa Franka. Dla samego Zena starcie z Józefem Bühlerem nie należało do rzeczy prostych. Zastępca Hansa Franka był z wykształcenia prawnikiem. Doskonale poruszał się w jurydycznych arkanach, a przy tym wiedział, jak odpowiadać na pytania, aby nie rzucać na siebie podejrzeń. Zgromadzony materiał okazał się jednak przytłaczający. Ostatecznie liczył 139 tomów akt. Dokumenty w obliczu braku bezpośrednich świadków zbrodniczej działalności Bühlera były szczególnie ważne. Jednym z głównych źródeł dla sporządzenia aktu oskarżenia i ukazania zbrodniczego charakteru generalnego gubernatorstwa okazał się dziennik samego Hansa Franka, który Zenowi udało się uzyskać od Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Proces Józefa Bühlera rozpoczął się 17 czerwca i trwał do 10 lipca. Wyrok, podobnie jak w przypadku poprzednich procesów, nie mógł być inny. Józefa Bühlera skazano na śmierć, a wyrok wykonano 22 sierpnia 1948 roku. Poza głośnymi procesami Jan Zen brał udział również w innych niezwykle ważnych sprawach. Latem 1947 roku Zen pojechał m.in. do Norymbergi, gdzie przyglądał się postępowaniu przeciwko koncernowi IG Farben, a przy okazji rozwijał swoje kontakty z aliantami, w tym przede wszystkim z naczelnym prokuratorem amerykańskiego Trybunału Wojskowego, generałem Telfordem Taylorem. To właśnie dzięki tym znajomościom był on w stanie uzyskać wspomniany wcześniej dziennik Hansa Franka. Zen starał się uzyskać zgodę na ekstradycję kolejnych zbrodniarzy, w tym m.in. Heinza Reinefarta, kata Powstania Warszawskiego odpowiedzialnego za śmierć tysięcy cywilów Warszawy. W tym czasie jednak wiatr historii zaczął obierać inny, nieuznający sprawiedliwości kurs. Reinefart stał się informatorem amerykańskiego kontrwywiadu, a alianci objęli go swoistą ochroną. Ostatecznie Reinefart, jak wielu innych zbrodniarzy, nie odpowie za swoje zbrodnie. Zostanie za to burmistrzem miasteczka Westerland na wyspie Sylt, z którego uczyni bardzo popularny kurort. Umrze dopiero 7 maja 1979 roku. Równolegle Zen i członkowie komisji skupiają się na dochodzeniach nieco mniejszej rangi, lecz nie mniej ważnych, a związanych m.in. ze szczegółami rozmaitych egzekucji, zbrodni czy pacyfikacji przeprowadzonych przez Niemców. Dość powiedzieć, że członkowie komisji wykonali na tym gruncie absolutnie tytaniczną pracę, z której wciąż korzystają kolejne pokolenia historyków. Wartym odnotowania pozostaje również fakt, że Jan Zen, mimo tego, iż był zaangażowany w sprawy wagi państwowej i międzynarodowej, nigdy nie podjął współpracy z władzą na gruncie ideologiczno-politycznym. W pewnym momencie zaproponowano mu nawet poparcie swoim autorytetem tezy o niemieckim autorstwie zbrodni katyńskiej. Zen nie tylko tego nie zrobił, ale wziął nawet udział w ukryciu tzw. archiwum Jana Robla, w którym znajdowały się dokumenty związane z tym mordem i świadczące o tym, że stała za nim Moskwa. Niezwykle ważną dokumentację ukryto w budynku prowadzonego przez Zena Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ulicy Westerplatte, którego krakowski prawnik jest dzisiaj patronem. Rozliczanie niemieckich zbrodni nabrało nowego wymiaru w drugiej połowie lat 50., kiedy to w zachodnich Niemczech, gdzie schronienie znalazło wielu dawnych funkcjonariuszy aparatu terroru III Rzeszy Niemieckiej, znalazło się kilku prawników, którzy postanowili rozliczyć się z trudną przeszłością. Jedną z takich postaci był Fritz Bauer, prokurator generalny w Hesji. Wokół Bauera zgromadzili się inni prawnicy, którzy postanowili przeprowadzić dochodzenie w sprawie zbrodni popełnionych w Auschwitz. Niezbędny w tym celu był jednak kontakt z Polską, z którą RFN nie posiadał oficjalnie stosunków dyplomatycznych. Niemieccy prawnicy nawiązali jednak kontakt z Janem Zenem, który nawet przyleciał do Frankfurtu w charakterze osoby prywatnej. Tak czy inaczej, nawiązane relacje spowodowały, że Zen przekazał stronie niemieckiej szereg materiałów, które okazały się nieocenione w prowadzeniu śledztw. Dzięki temu 20 grudnia 1963 roku ruszył kolejny, po krakowskim, proces oświęcimski, na którym zasiadły 22 osoby zaangażowane w zbrodnicze funkcjonowanie obozu, w tym Wilhelm Boger, Józef Kleir, Oswald Kaduk, Robert Mulka czy Wiktor Kapesius. Jego uzupełnieniem, a zarazem rzeczą bezprecedensową we wzajemnych relacjach była wizja lokalna przeprowadzona przez prawników z RFN na terenie Auschwitz, która, co tu dużo mówić, była zasługą Jana Zena.
Ustalono m.in., że w obozie Auschwitz panowała dobra widoczność i słyszalność, w świetle czego argumenty mówiące o tym, że któryś z oskarżonych czegoś nie widział lub czegoś nie słyszał, mogły być odtąd łatwo zbijane. Po zakończeniu procesu, podczas którego zapadły dość niskie wyroki, ruszył kolejny, którego końca polski prawnik jednak nie dożył. Zmarł w nocy z 11 na 12 grudnia 1965 roku we frankfurckim hotelu Rex. Wokół śmierci profesora narosło bardzo dużo teorii, z których niektóre podnosiły w wątpliwość naturalny charakter zgonu. Faktem jest, że Jan Zen otrzymywał liczne pogróżki. Był również atakowany przez niemiecką prasę o charakterze, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, neonazistowskim. Są to jednak teorie niepoparte żadnymi dowodami. Faktem jednak pozostaje, że profesor był człowiekiem bardzo pracowitym i niestety niedbającym o zdrowie. Z zamiłowaniem palił papierosy. Uskarżał się też często na problemy z krążeniem. Polski łowca nazistów został pochowany na krakowskim cmentarzu rakowickim, a sama ceremonia zgromadziła istne tłumy. Do grobu chowano bowiem ciało człowieka, który całe swoje życie poświęcił na prowadzenie bardzo nierównej, lecz bardzo ważnej walki. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Ogrodnik, Małgorzatę Gos, Urszulę Babiuch, Ewę Pielichowską oraz Justynę Stopińską. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Piotra Borkiewicza, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Tomasza Sadurskiego, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.